Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Na jednym z moich poprzednich filmów wspominałem Wam o tym, czym są klapy wirowe, czyli klapki, które znajdują się w kolektorze dolotowym. Mówiłem też, dlaczego potrafią zrujnować nasz silnik, bo przecież w autach, które już parę lat mają na swoim karku, potrafią te klapki się urwać. Co powoduje urwanie się tych klapek? Przypomnę tylko na szybko. Nagar, który się na nich osadza. Jak ten nagar się tam znajduje? No wyobraźmy sobie. Odma puści nam małe ilości oleju, do tego turbina też. Wiadomo, w wiekowym aucie może delikatnie przepuszczać, do tego EGR, który jest niezaślepiony. To wszystko tworzy nam w kolektorze dolotowym breję, która również osadza się na klapkach, które pracując mają coraz większy opór, wyrabiają się, dostają luzu. W pewnym momencie mogą wpaść do komory spalania i w ten sposób zmusić nas do kosztownego remontu lub w wielu przypadkach bardziej opłaca się wymienić silnik na inny, używany z innego auta. Niestety, takie niby nic, bo tylko klapki, a potrafią doprowadzić do tak kosztownej usterki. Słuchajcie, ja wiem, że wokół klapek powstało wiele faktów, wiele mitów. Ja jestem tym typem człowieka, który za bardzo nie wierzy w to, co czyta. Więc dziś mam nowy kolektor, bo swoją drogą w moim kolektorze znajduje się też jakaś tam ilość nagaru, więc postanowiłem wymienić mój kolektor na nowy. Na tym właśnie poprzednim filmie, który mieliście też na temat klapek w kolektorze, nie miałem okazji Wam pokazać, jak fizycznie można zdemontować te klapki, które są, i je zaślepić, więc dzisiaj dzięki firmie SKV mamy zestaw do zaślepienia właśnie tych klapek oraz mamy nowy kolektor, ale ja Wam dzisiaj pokażę, jak zdemontować te klapki i zaślepić, ale ze względu na to, tak jak wspomniałem wcześniej, że jest wiele mitów, że na przykład w momencie, kiedy klapki z kolektora dolotowego usuniemy, auto bardzo dużo traci mocy z dołu, tak jakby ruszamy z miejsca i nie ma tyle mocy, ile mieć powinno. Ja postanowiłem to sprawdzić i pomimo, że pokażę Wam, jak te klapki zaślepić, ja te klapki zostawię. W kolejnym odcinku zobaczycie wymianę tego kolektora i zamontujemy kolektor razem z klapkami i ja jakiś czas z tymi klapkami pojeżdżę, aby powiedzieć Wam, czy faktycznie odczułem jakąkolwiek różnicę, czy ta różnica była nieodczuwalna. Więc dzisiaj pokażę Wam, jak fizycznie te klapki wymienić. Kolejny odcinek będziecie mieli z wymiany tego kolektora. Spotkamy się powiedzmy za parę miesięcy i powiem Wam, jakie były moje odczucia. Ze względu na to, że będę miał porównanie, gdyż teraz jeżdżę z klapkami zaślepionymi. Więc jeżeli będę miał kolektor z klapami, to myślę, że jakiś odnośnik co do tego będzie. Nie przedłużamy, bierzemy się za zaślepianie. Dobra moi drodzy, ale jak te klapki zaślepić? Mamy tutaj kolektor z BMW, tutaj mamy mechanizm, który steruje nam cięgnem, a cięgno właśnie naszymi klapkami. Jak widzicie, tutaj w środku są klapki. Na początek musimy zdemontować sobie właśnie ten mechanizm podciśnieniowy, można powiedzieć tą naszą gruszkę, tak jakby. Odkręcamy sobie dwie śrubki. Odpinamy sobie właśnie tutaj ten grzybek od cięgna i jak widzicie, mechanizm mamy osobno. Następnie samo cięgno siedzi w takich, można powiedzieć, rowkach. Te cięgno też musimy zdemontować. Po prostu pociągamy je do siebie. I jak możecie zobaczyć, cięgno mamy zdemontowane. Kolejne, co musimy zrobić, to po prostu odkręcić naszą klapę wirową. Jak zwał, tak zwał.
Oczywiście nie pogubcie sobie śrubek ze względu na to, że te śrubki będą nam potrzebne, aby przykręcić nasze zaślepki. I jak możecie zobaczyć, bez najmniejszego problemu nasza klapka została zdemontowana. To jest właśnie ten element, który się urywa w momencie, kiedy dostanie luzu, kiedy tutaj będzie dość spora ilość nagaru i będzie miał opór w czasie pracy. A więc bierzemy sobie zaślepkę z kompletu. I właśnie tymi samymi dokładnie śrubkami przykręcamy ją w miejsce po naszej klapce. Pozwolicie, że ja podaruję sobie demontaż wszystkich tych klap, ze względu na to, że jak wcześniej wspomniałem, jest dużo mitów, które mówią o tym, że mitów, może i faktów, które mówią o tym, że auto traci dość sporo na przyspieszeniu, więc ja będę z powrotem tą klapkę montował ze względu na to, że ja ten kolektor zamontuję z klapkami, aby doświadczyć na własnej skórze, czy faktycznie takie zjawisko ma miejsce i czy coś związanego z mocą stracimy właśnie po demontażu i zaślepieniu naszych klapek w taki oto sposób. Jak możecie zobaczyć, tak to wygląda po demontażu i usunięciu klapki. Dobra, moi drodzy, jak widzieliście, nie ma w tym niczego trudnego. Demontujemy sobie mechanizm podciśnieniowy, następnie demontujemy cięgno, które porusza nam tymi klapkami, które nimi steruje. Następnie wykręcamy sobie samą klapkę, wkręcamy zaślepkę, mamy po temacie. W następnym odcinku zamontujemy sobie właśnie ten nowy kolektor razem ze wszystkimi klapkami, bo ja z powrotem tą klapkę wkręcę i zweryfikujemy sobie mit, czy naprawdę zaślepienie klapek powoduje utratę mocy, jak ja to słyszałem i wyczytałem na wielu forach, że właśnie tej mocy z dołu przy przyspieszaniu ubywa. Więc to sobie sprawdzimy, zweryfikujemy i na pewno z Wami podzielę się moją opinią, gdyż odnośnik mam, bo w moim aucie na chwilę obecną klapki są zaślepione. Więc po wymianie tego kolektora powinno mocy przybyć. Więc co, jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!